Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Mazdy CX-80. A Mazda CX-80 to po prostu dłuższa Mazda CX-60, którą znacie już z mojego kanału. CX-60 szturmem podbiła serca klientów ze względu na inne, normalne podejście do motoryzacji. Normalne, czyli pod maską, nie znajdziemy tam małych, uturbionych silników, tylko najmniejsza jednostka ma 2,5 litra, a są i jednostki typu 3,3 litra turbo diesel rzędowa szóstka. W podstawie CX-60 ma napęd na tył. Piękna sprawa. Zwłaszcza w dobie nieco słabego okresu dla motoryzacji, gdzie dominują właśnie małe jednostki, mało cylindrów, a my z każdej strony jesteśmy wręcz nachalnie zmuszani do elektryków. W przypadku CX-60 jest inaczej, podobnie jak i z modelem CX-80. No właśnie, bo zacząłem od tego, że CX-80 to dłuższa 60 i to się zgadza. Długość CX-60 to 4,74 m, a 80 ma już 4,99 m, niemal równe 5 metrów. I co ciekawe, całe to przedłużenie to dłuższy rozstaw osi, który wzrósł właśnie o 25 cm, czyli tyle, ile całe nadwozie. Zresztą, teraz widzicie, wymiary obu aut, wysokość, szerokość oraz zwis przedni i tylny są niemal identyczne, a zwiększył się rozstaw osi. I ten rozstaw osi jest teraz tak długi, że ma 3,12 m i wygląda aż nienaturalnie, niczym jamnik. No kawał rozstawu osi. Ale tak jak mówiłem, przód i tył są niemal takie same i są moim zdaniem ładne, tak agresywnie narysowane. Niektórzy uważają, że przód nieco przypomina BMW, ale moim zdaniem już nie. To jest Mazda i to od razu widać. Widać też po otwarciu bagażnika, że jest trzeci rząd siedzeń i to jest kolejna różnica względem 60. 80 jest zawsze 6 lub 7-miejscowa, czyli ma trzeci rząd. I tutaj niestety nie da się wybrać wersji bez tego rzędu, zawsze go mamy. No i jak widzicie, z trzecim rzędem bagażnik nie jest za duży i jego pojemność to 258 litrów. I to jest już wartość z tą skrytką pod podłogą, gdzie akurat fajnie, że możemy schować na przykład roletę. Po złożeniu trzeciego rzędu dostajemy płaski bagażnik i 687 litrów pojemności, czyli o ponad 110 litrów więcej niż w przypadku CX-60. Do tego jest gniazdo pod zapalniczkę, gniazdo 230, są haczyki na zakupy. Co więcej, drugi rząd jest regulowany i możemy go przesunąć i jeszcze powiększyć przestrzeń. Chociaż z tego co zmierzyłem, to te 687 litrów to jest raczej już z przesuniętą kanapą do przodu. Bez tego jest właśnie okolice 550-570 litrów, czyli tyle co w CX-60. No ale i tak fajnie, że drugi rząd jest regulowany. W ogóle CX-80 może mieć 2 kapitańskie fotele w tym drugim rzędzie, czego akurat ja nie polecam. To znaczy, to jest super wygodne, ale moim zdaniem jest mniej miejsca na nogi i rzeczy z bagażnika mogą nam wpaść do środka, bo nie jesteśmy oddzieleni. Układ, jak testuję, jest moim zdaniem praktyczniejszy. Praktyczne to są drzwi, które otwierają się niemal pod kątem 90 stopni. To jest super wygodne, bo łatwo wsiąść czy wrzucić tam dzieciaka z fotelikiem. Gorzej, jak dzieci same wysiadają, bo zasięg tych drzwi jest bardzo daleki. Trzeba uważać. Wskakuję na trzeci rząd, ale tu jak się domyślacie, miejsca jest mało. To co jest fajne, to przesunąć ten rząd może nawet dziecko, bo przycisk jest i na górze, ale i na dole. No ale tak jak mówię, ja się nie mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Ale myślę, że mając takie 170 cm udałoby mi się tutaj podróżować, chociaż nie byłoby to super wygodne, bo kolana mamy już bardzo wysoko. To są miejsca dla dzieci i to takich niewyrośniętych. Dzięki temu, że drugi rząd jest przesuwny, to mamy więcej miejsca na nogi. I szkoda, że w tym trzecim rzędzie nie ma złącz Isofix. To wskakujemy do drugiego rzędu. Tutaj, dzięki możliwości przesuwania czy regulowania oparcia jest naprawdę bardzo wygodnie. I co ciekawe, nawet jak maksymalnie przesuniemy kanapy do przodu, to i tak się mieszczymy z nogami, a przynajmniej ja się mieszczę. Do dyspozycji jest podłokietnik, miejscami napoje, są złącza, oddzielna strefa klimatyzacji czy podgrzewane fotele.
Mamy też bardzo miękkie podłokietniki w drzwiach, jakby były z jakiejś modeliny, ale o nich powiem później. Teraz jeszcze usiądźmy z przodu i sprawdźmy, czy tutaj też jest wygodnie. Zgadza się, jest wygodnie. Fotel jest spory, ma średnie trzymanie boczne, ale jest naprawdę wygodny i miękki i w pełni elektryczny. Zresztą kierownica też jest regulowana elektrycznie. Pora na deskę rozdzielczą. Tutaj jest taka sama jak w CX-60, czyli prosto, ładnie i elegancko. Mazda nie ma ogromnych tabletów, miliona podświetleń czy dotykowych przycisków. Jak na nowe auto jest bardzo staromodnie, ale to nie oznacza, że wygląda staro. Ekran na przykład wcale nie jest mały, bo jego przekąta to 12,3 cali, ale jest on tak ułożony i rozciągnięty, że to nie przeszkadza. Ma też funkcję dotykową, ale tylko jak używamy Apple CarPlay czy Android Auto, bo w zwykłym menu trzeba już używać pokrętła. I w sumie jest to wygodne, ale faktycznie do obsługi telefonu łatwiej jest użyć palca, żeby na przykład operować mapą. Jedyne co bym poprawił, to te grafiki od tego menu, bo jak dla mnie, wyglądają lekko staro. Tak samo jak i te zębatki od ustawień, które mają mieć taki efekt 3D, ale jak dla mnie to wygląda jak jakiś błąd. Drugi ekran to cyfrowe zegary i tutaj też producent postawił na klasykę, czyli klasyczne motywy i 3 kolory w zależności od trybu jazdy. Ładnie i elegancko. To mi się podoba. Tak samo jak i podobają mi się fizyczne przyciski na kierownicy czy od klimatyzacji. No tak powinno być. Sprawdźmy więc jakość i spasowanie. No i tu jest jeden z największych minusów CX-80, bo są ewidentnie problemy ze spasowaniem. Lata ten słupek przy szybie oraz lata element na dachu. To moim zdaniem w takim aucie, które ma aspiracje do premium, nie powinno mieć miejsca. I to jest absolutnie do poprawy. No właśnie, Mazda to premium czy aspiruje do bycia premium? Pora więc na cennik, bo tutaj też jest różnica względem 60, gdzie jak się domyślacie, większe auto jest droższe. Tutaj porównam te same wyposażenia i ten sam silnik, bo jak już mówiłem, 60 ma nieco słabsze silniki i tym samym jest tańsza. Tak więc podstawowe CX-80 z dieslem i wyposażeniem Exclusive Line startuje od 280 tysięcy złotych, natomiast CX-60 z tym samym silnikiem i wyposażeniem zaczyna się od 255 tysięcy złotych. Czyli różnica to 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych za 25 cm, czyli 1000 zł za centymetr. Testowany egzemplarz kosztował około 330 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało, to sam nie wiem. Tak samo jak miałem początkowe wątpliwości, jaka jest konkurencja dla 80. Czy bliżej jej do BMW, Audi, Mercedesa, Volvo, Lexusa, czy jednak może Kia, Hyundai, Skoda i Toyota? Po teście stwierdzam, że jednak auto sprawia dużo bardziej wrażenie premium. Oczywiście są te wpadki jakościowo, ale wciąż uważam, że bliżej jej do premium. Nie wiem, czy to już premium, czy dopiero puka do premium, bo dziś słowo premium już nie oznacza tyle, co jeszcze te 10-15 lat temu. No ale jak stwierdzimy, że jednak Mazda puka do premium, czy nawet jest premium, to wtedy ta cena jest świetna, bo konkurencyjne 6-cylindrowe diesle kosztują krocie, a niektórzy, jak na przykład Volvo czy Lexus, w ogóle nie mają ich w ofercie. Zresztą nikt nie ma tak dużego diesla, to jest największy diesel w aucie osobowym oferowany w Polsce. Przy okazji cen sprawdziłem też dla Was, ile by kosztowało ubezpieczenie takiej dużej Mazdy CX-80. Tutaj z pomocą przychodzi mi rankomat.pl, czyli multiporównywarka ubezpieczeń i usług finansowych. Odpaliłem stronę rankomat.pl, wypełniłem kilka pól w formularzu OCAC i szybko otrzymałem wyniki. W przypadku CX-80, jak widzicie, ubezpieczenie na rok to 745 zł. Co więcej, jak jesteście nowym klientem, czyli nie macie teraz polisy na samochód w rankomat.pl, a wartość polisy przekroczy 400 zł, to dostajecie cashback 50 zł na dzień dobry. Prosto i fajnie, ale jakbyście akurat nie mogli odszukać Waszego pojazdu, czy mieli jakiekolwiek inne wątpliwości, to do Waszej dyspozycji pod widocznym na ekranie numerem telefonu dostępny jest agent ubezpieczeniowy rankomat.pl, gotowy odpowiedzieć na Wasze pytania lub po prostu wyliczyć dla Was polisę. Wróćmy jeszcze do tego miękkiego podłokietnika, który nie jest wadą. Tak samo było w Mazdzie CX-9, czyli jeszcze minimalnie większej Mazdzie, która oficjalnie u nas nie była nigdy dostępna.
Teraz pokazuję CX-9, która ma niemal 100 000 przebiegu i jak widać podłokietnik nadal wygląda tak samo. I warto dodać, że taki miękki element jest naprawdę bardzo wygodny i trzymanie na nim łokcia jest naprawdę przyjemne. No i też nie do końca rozumiem tego elementu pod ekranem, który wygląda jakby był wyplakowany. Trochę wygląda jak w takiej starej taksówce, no wiecie, w takiej W124. No tak jak mówię, spasowanie i materiały to największa wada CX-80. Mam nadzieję, że inne egzemplarze mają lepsze spasowanie. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską testowanego egzemplarza crème de la crème, jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, czyli rzędowa szóstka 3,3 litra o mocy 254 koni, która jest spięta z napędem na 4 koła i z automatyczną 8-biegową klasyczną skrzynią biegów. I tu jest różnica względem 60, bo tam jest jeszcze ten sam silnik diesla, ale słabszy, bo ma 200 koni i ma napęd na tył. W CX-80 takiej konfiguracji nie ma. Jest za to też drugi silnik i jest to hybryda PHEV oparta o silnik 2,5. I to są silniki dostępne w Europie, bo na innych rynkach są jeszcze inne benzyny. Posłuchajmy więc, jak pięknie brzmi ten diesel. No od razu słychać, że jest tam 6 cylindrów i od razu czuć tą pojemność. Co więcej, ten diesel fantastycznie brzmi w kabinie, no aż chce się przyspieszać. To jest jeden z najlepiej brzmiących silników diesla na rynku. Brzmi tak dobrze, że aż podejrzewam, że w kabinie ten dźwięk jest podbijany z głośników. No ale nawet jeśli, to naprawdę podoba mi się. To jest po prostu ta duża pojemność. I ta duża pojemność ma duże plusy. Bo po pierwsze, kultura pracy, a po drugie, świetna elastyczność, gdzie wcale nie trzeba redukować, żeby płynnie przyspieszyć. Niestety, ale redukcja i opóźnienie na skrzyni jest. Co więcej, jak widzieliście, auto czasami gasi silnik przy żeglowaniu, ale to na szczęście można wyłączyć. Wyłącza to żeglowanie i system start-stop. Niestety trzeba to robić przy każdym odpaleniu samochodu. Nie mówiłem nic jeszcze o osiągach. Katalogowo CX-80 z tym silnikiem powinno robić setkę w 8,4 sekundy, czyli o 1 sekundę gorzej niż CX-60 z tym samym zestawem. Tutaj tak duża różnica to oczywiście waga, bowiem 80 jest o 175 kg cięższa niż 60 i jej masa własna to 2143 kg. Sprawdźmy więc te osiągi. Wynik to 7,8 sekundy, czyli szybciej niż deklaruje producent. Co więcej, ten czas zawsze jest w granicach 7,8-7,9 sekundy, nieważne czy wyłączymy trakcję, czy włączymy tryb sport. Tutaj nie da się pompować z hamulca, lepszy czas jest jak po prostu ruszamy z miejsca. Aha, i CX-60 z tym silnikiem i zestawem napędowym robiła w moim teście 7,1 sekundy, czyli różnica to 0,7 sekundy. Ale to nie jest źle. 7,8 sekundy dla tak dużego auta to moim zdaniem bardzo dobry czas. No i tu nie ma procedury startu, a to jak wiemy potrafi urwać i z pół sekundy.
W związku z większą masą i dłuższym rozstawem osi, producent zamontował też większe hamulce, które teraz mają średnicę około 350 mm, a w 60 jest to 328 mm. Co więcej, poprawiono też nieco zawieszenie, bo to w 60 było średnie, żeby nie powiedzieć za twarde. I tutaj nadal jest twarde, ale jest moim zdaniem lepiej. Czuć poprawę, auto lepiej wybiera nierówności, choć to nie jest poziom SUV-a, który przepływa przez nierówności. To trzeba mieć na uwadze. Nie ma tu pneumatyki w opcji ani adaptacyjnego zawieszenia, a szkoda, bo może to by nieco poprawiło. Mam za to wrażenie, że poprawiła się skrzynia biegów, która już nie szarpie. W 60, jak silnik gasł i potem się budził, to było takie delikatne, ale wyczuwalne szarpnięcie. W 80 tego nie czułem. Też chyba nieco poprawiono systemy bezpieczeństwa, które poza nadal słabo działającym wykrywaniem znaków są na nieco lepszym poziomie. Chociaż wciąż zdarzały się przypadki, że adaptacyjny tempomat lekko głupiał i wykrywał auta na innym pasie i zwalniał, a nie powinien. Czyli wciąż jest pole do poprawy. Pora więc na spalanie. I tu, jak na tak duże auto, jest chyba dobrze, bo przy 120 mamy okolice 6,5-7 litrów, a przy 140 są to okolice 8,5 litra. W mieście natomiast miałem wyniki pomiędzy 8 a 9 litrów przy zwykłej jeździe. Zresztą, tutaj nawet nie ma trybu Eco, jest tylko Sport, Normal i Offroad. Bak paliwa ma 58 litrów, czyli tyle samo co w 60. Spalanie w sumie też jest podobne, bo 60 paliła mi około pół litra mniej. CX-80 może też mieć hak holowniczy, który jest opcją za 6600 zł. Dzięki niemu możemy ciągnąć przyczepę do 2,5 tony albo przewozić rowery do 100 kg, bo taki jest maksymalny nacisk na hak. Pora na podsumowanie. Bardzo podoba mi się kierunek, w którym idzie Mazda. Duży silnik, fizyczne przyciski, klasyczne motywy cyfrowych zegarów, proste wnętrze, brak dyskotekowego podświetlenia kabiny. Mazda idzie pod prąd. Albo nie, wróć. Mazda nie idzie pod prąd. Mazda jest po prostu normalna. To jest piękne. Taka kiedyś była motoryzacja. Oczywiście to nie jest auto bez wad, bo są wpadki przy spasowaniu i materiałach, wnętrze wcale nie jest aż tak bardzo przestronne, albo zawieszenie nadal jest nieco za twarde, ale i tak uważam, że CX-80 to bardzo fajne, wyróżniające się auto. No i ten dźwięk tego diesla. Ach! Cześć!